Hej, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z What I Eat in a Week. I już na samym początku chcę zaznaczyć, że nie pokazuję tutaj jak powinno się jeść, bo nie jestem dietetykiem. Chciałabym, aby ten filmik był po prostu dla Was inspiracją. Pamiętajcie, aby się nie porównywać, bo każdy z nas jest inny i każdy dzień wygląda inaczej. Ale ja ogólnie staram się trzymać zasady 80/20, czyli w 80% jem zdrowo, a w tych 20 jem trochę mniej zdrowo. A tydzień zaczęłam od miski owsianki z ogromną ilością owoców. Oprócz tego na górę dałam jogurt naturalny, frużelinę, truskawki, borówki, brzoskwinie, arbuza i takie moje nowe ulubione płatki. Moje śniadanie jest już gotowe. Dzisiaj zrobiłam sobie owsiankę waniliowo-bananową. Na górę sobie dałam jogurt naturalny, frużelinę z nasionami chia, dużą ilość owoców, bo arbuz, pierwszy raz w ogóle dałam arbuza do owsianki. Mam nadzieję, że będzie pasował. Truskawki, borówki, nektarynki i jeszcze jako taki słodki dodatek dodałam płatki. One są naturalne, bez cukru, bez słodzików. Kupiłam je sobie na Guilt Free. Naprawdę jest to mój ulubiony sklep z zdrową żywnością. No, ale teraz w końcu spróbuję, bo jest już prawie 11, a jestem głodna. Zobaczymy, czy dobra. Przepyszna. Tego dnia na obiad zrobiłam makaron z przepisu, który znalazłam na Instagramie, na profilu Healthy Foodie by Me. Link znajdziecie w opisie filmu. Tylko zamiast ciecierzycy dodałam sobie tofu, ale wyszedł naprawdę przepyszny. Jeśli lubicie hummus, to musicie koniecznie tego spróbować. Dzisiaj taki wysokobiałkowy obiad i nie mogę się już doczekać, aż to spróbuję, bo wygląda naprawdę przepysznie. I oryginalnie w przepisie jest ciecierzyca, ale ja nie mogę jeść ciecierzycy, więc dam sobie tofu. Także muszę tego już spróbować, bo wygląda przepysznie. Ja naprawdę dawno nie jadłam już tak pysznego makaronu. Musicie koniecznie spróbować, bo Emilka ma naprawdę cudowne przepisy, także zapraszam Was na jej Instagrama. Ja uwielbiam po prostu jej konto i bardzo często korzystam z jej przepisów i wszystkie są naprawdę przepyszne. Na kolację miałam ochotę na chlebek bananowy. Dawno już nie robiłam, a miałam akurat takie dojrzałe banany. Przepis też znalazłam na Instagramie, oczywiście linki znajdziecie w opisie. I w ogóle podczas nagrywania tego filmiku byłam chora. Co prawda już powoli zdrowiałam, bo przez cały poprzedni tydzień leżałam w łóżku. Dlatego też jeszcze nie miałam za bardzo takiego apetytu. Przyznam, że nie zjadałam do końca czasami niektórych posiłków, które sobie robiłam i które widzicie tutaj w tym filmiku. Zwykle też jeszcze jakoś po śniadaniu albo po obiedzie jem jakieś owoce, ale no tak jak mówiłam, nie miałam za bardzo apetytu, więc też no nie zmuszałam się do jedzenia na siłę. Ale wracając do chlebka bananowego, wyszedł naprawdę przepyszny, taki mięciutki i lekko wilgotny. Hej, witam się z Wami we wtorek. Ja w końcu dzisiaj czuję się już lepiej, bo wczoraj jeszcze miałam gorączkę, dzisiaj już chyba nie mam. Także powoli wracam do zdrowia i do swojej rutyny. Ale teraz będę robić sobie śniadanie i na dzisiaj wymyśliłam coś naprawdę pysznego. Mam nadzieję, że to będzie pyszne, bo tego jeszcze nigdy nie jadłam i nie robiłam. I nie wiem do końca jak to nazwać, ale jest to taka à la granola z croissanta, czy tam z croissant. Ja nad tym myślałam już naprawdę bardzo długo, a jeszcze przez tydzień byłam chora i nie mogłam tego zrobić, ale w końcu dzisiaj to robimy. Także zaraz pokażę Wam przepis i później Wam powiem, czy wyszło dobre. W końcu nazwałam to danie francuska granola z patelni. Nie miałam innego pomysłu, ale i tak wydaje mi się, że ta nazwa jest całkiem kreatywna. Także najpierw przygotowałam ciasto ze wszystkich składników, które wcześniej Wam wypisałam. Croissanta pokroiłam na mniejsze kawałki i moczyłam je w tym cieście, a następnie smażyłam na małej ilości oleju. Następnie przygotowałam sobie krem ze skyru waniliowego, waniliowej kazeiny micelarnej z KFD i kremu pistacjowego z Krukam. Przełożyłam do miski, dodałam tę moją francuską granolę, borówki, truskawki, frużelinę i wiórki kokosowe.
śniadanie i mrożona kawa waniliowa już gotowe, także muszę tego już spróbować, bo wygląda naprawdę przepysznie i jestem ciekawa, jak smakuje. Wyszło naprawdę pyszne i niektóre kawałki są też takie bardzo chrupiące, mają taką chrupiącą skorupkę, ale wydaje mi się, że i tak muszę trochę dopracować jeszcze ciasto, w którym zanurza się tego croissanta, żeby po prostu było go trochę więcej, bo niektóre kawałki smakują jak zwykły croissant bez żadnego ciasta, ale i tak wyszło naprawdę przepyszne. Na obiad zrobiłam sobie po raz pierwszy miso soup. Nie korzystałam jednak z żadnego takiego tradycyjnego przepisu. Trochę o tym poczytałam w internecie i jakoś sama sobie to wszystko skomponowałam. Najpierw pokroiłam sobie warzywa. U mnie była to papryka czerwona, marchewka i cukinia. Następnie zagotowałam wodę, dodałam łyżeczkę pasty miso i sos sojowy. A po kilku minutach dorzuciłam wszystkie warzywa, które sobie wcześniej pokroiłam. I po chwili dodałam jeszcze pokrojoną cebulę i świeży szpinak. Wszystko przyłożyłam do miski, na górę dałam jeszcze podsmażone wędzone tofu i szczypiorek. Obiad gotowy, dzisiaj zrobiłam sobie miso soup. Pachnie przepięknie i mam nadzieję, że będzie pyszna. I ja nigdy nie jadłam miso soup, ani w żadnej restauracji, ani też nigdy nie robiłam. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby jeść taką ciepłą zupę w taki upalny dzień, no ale bardzo chciałam ją dzisiaj zrobić. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie smakować, także próbujemy. Wyszła naprawdę przepyszna, tylko troszkę dodałabym więcej sosu sojowego, żeby była bardziej słona. Ale tak, to jest naprawdę pyszna i jest w niej dużo warzyw, a ja uwielbiam warzywa. Tego dnia po południu przyjechała do mnie moja koleżanka i na deser zrobiłyśmy sobie amerykańskie pancake'i. Powiem wam szczerze, że ciasto wyszło dosyć leiste i obawiałam się, że nic z tego nie wyjdzie, ale jednak udało się i wyszły naprawdę przepyszne. A do picia zrobiłyśmy sobie najlepszą aruzową lemoniadę. Wieczorem zrobiłam sobie jeszcze małą kolację. Kromkę chleba posmarowałam serkiem białym, dałam szynkę, mozzarellę i pomidora, a obok jeszcze pokroiłam sobie ogórka. Witam was w środę. Ja dzisiaj zrobiłam już swój pierwszy trening po chorobie. Był to 30-minutowy pilates, ale teraz jest pora na śniadanie, także dzisiaj zrobię sobie coś, czego dawno nie jadłam i są to naleśniki. Ja chyba w ogóle w te wakacje jeszcze na śniadanie nie robiłam naleśników. Nie wiem czemu, jakoś o nich zapomniałam, także dzisiaj je sobie zrobimy. I będą to naleśniki waniliowe z nadzieniem bananowo-waniliowym. Na początku w misce wymieszałam wszystkie składniki na ciasto naleśnikowe. Jeśli chodzi o suche składniki, to polecam je przesiać, wtedy nie będzie grudek. I też zamiast jogurtu i mleka możecie dodać od razu maślankę albo kefir. Naleśniki usmażyłam na lekko natłuszczonej patelni. I później wzięłam się za robienie nadzienia, czyli najpierw rozgniotłam banana, dodałam do tego serek wiejski, skyr waniliowy i aromat o smaku białej czekolady. Połowę tego kremu wyłożyłam na jednego naleśnika, a do reszty dodałam kakao i posmarowałam nim drugiego naleśnika. Ja po prostu uwielbiam mieć dużo różnych smaków na talerzu. Oczywiście nie mogło zabraknąć dodatków, dlatego ja sobie dodałam jeszcze banana, maliny, mój nowy ulubiony krem orzechowy ze sklepu KFD i posypałam już taką pokruszoną końcówką granoli.
Śniadanie jest już gotowe i bałam się, że te naleśniki mi się trochę rozwalą, bo ciasto było dosyć leiste, ale na szczęście wyszły i mam nadzieję, że będą też dobre, także oczywiście sobie teraz spróbuję. Tego jednego zrobiłam sobie z czekoladowym nadzieniem, czyli po prostu dodałam kakao. Tutaj właśnie jest z czekoladą. Przepyszne. Teraz sobie spróbuję tego waniliowego, znaczy tego z nadzieniem waniliowym. Oba są pyszne, ale chyba bardziej mi smakuje ten czekoladowy. Tego dnia również miałam gościa, bo spotykałam się z moją przyjaciółką. I my obie uwielbiamy piec, dlatego upiekłyśmy sobie muffinki z jagodami. Na obiad moja mama przygotowała kurczaka, ziemniaki i sałatkę z ogórka i pomidora. A na kolację razem z przyjaciółką zrobiłyśmy sobie smoothie bowl z truskawek, banana i malin. I na koniec dodałyśmy jeszcze waniliową odżywkę białkową. I dzięki temu smoothie bowl wyszło naprawdę puszyste. Jeśli chodzi o dodatki, to dałyśmy truskawki, borówki, musli i krem z orzechów laskowych. I jeszcze po kolacji przygotowałam sobie nocną owsiankę na następny dzień. Zmielone płatki owsiane oraz erytrytol zalałam gorącą wodą. Na chwilę odstawiłam i następnie dodałam nasiona chia, kakao, kilka kropli aromatu czekoladowo-orzechowego, proteinowy napój czekoladowy. Dokładnie wymieszałam i wstawiłam na noc do lodówki. Hej, witam Was w czwartek, ja już jestem po moim porannym treningu i teraz będę robić sobie śniadanie, a w sumie to już mam je gotowe, bo wczoraj zrobiłam sobie nocną owsiankę. Jeszcze stoi w lodówce, także zaraz ją wyciągnę i dodam sobie jakieś pyszne dodatki, nie wiem, masło orzechowe, może jeszcze truskawki, jeżeli nie zgniły. Nie wiem, co jeszcze mam. Właśnie już ostatnio mi się dużo takich dodatków skończyło, nawet bananów nie mam. No ale jakoś ozdobimy moją owsiankę i na pewno będzie przepyszna. Jak już mówiłam, moje śniadanie czekało na mnie w lodówce, tylko jeszcze do owsianki dodałam sobie odrobinę wegańskiej, orzechowej odżywki białkowej. Przelałam ją do miski i na górę dałam truskawki, mrożone maliny, masło orzechowe, waniliowy jogurt, mleczną czekoladę bez cukru, posiekane pistacje i znowu moje ulubione naturalne płatki. Łączenie czekolady i masła orzechowego to jest po prostu coś pysznego. Po śniadaniu miałam ochotę na kawę i zrobiłam sobie caramel macchiato. Jest to chyba jedna z najpopularniejszych kaw w Starbucksie. Sama ją ostatnio piłam i naprawdę była przepyszna, dlatego musiałam odtworzyć ten przepis w domu. Niestety do najbliższego Starbucksa mam ponad godzinę, dlatego rzadko tam bywam. I do tego przetestowałam sobie takiego batona proteinowego i był naprawdę średni. A na obiad zrobiłam meksykańskiego bowla. Na początku na patelni podsmażyłam sobie mielone mięso z kurczaka, a obok na drugiej patelni wymieszałam ugotowany wcześniej ryż z papryką czerwoną i passatą pomidorową. Następnie do miski dałam świeży szpinak, wcześniej podsmażony ryż, mięso, pomidorki koktajlowe i ogórka. A na koniec zrobiłam jeszcze sos z jogurtu naturalnego, ketchupu i humusu. Nie dość, że ten bowl wyglądał naprawdę przepięknie, to też przepysznie smakował. A tego dnia kolację jadłam dosyć późno, bo byłam na zakupach i wróciłam wieczorem. Ale kupiłam sobie taki proteinowy chleb i pół kromki zrobiłam z serkiem, szynką i pomidorkami koktajlowymi, a drugą połowę posmarowałam masłem orzechowym i na to wyłożyłam plasterki banana.
Witam Was w piątek, ja już jestem w kuchni, bo będę sobie robić śniadanie. Dzisiaj przygotuję sobie czekoladowe pankejki z różnymi dodatkami, z jogurtem, malinami mrożonymi, bo już niestety nie mam takich świeżych owoców. Może dam czekoladę, na pewno jakieś masło orzechowe lub jakiś inny krem. Na początku w misce rozgniotłam pół banana. Dodałam do tego jajko, mąkę owsianą, gorzkie kakao, proszek budyniowy czekoladowy, 1/3 łyżeczki proszku do pieczenia, 1/3 łyżeczki sody oczyszczonej, proteinowy napój czekoladowy i na koniec ubiłam jeszcze jedno białko. Pankejki smażyłam na dobrze rozgrzanej i lekko natłuszczonej patelni. Gdy moje pankejki się smażyły, to w tym czasie zrobiłam sobie przepyszny krem ze skyru i waniliowej kazeiny micelarnej. Jak widzicie, tych pankejków wychodzi naprawdę sporo i na górę dałam sobie ten wcześniej przygotowany krem, plasterki banana, mrożone maliny, masło orzechowe i czekoladę bez cukru. Patrzcie, co moja mama właśnie przyniosła. Wielkie pudło malin. A ja już tutaj dałam mrożone. No, ale malin nigdy nie za wiele, także umyję sobie parę i dorzucę. Patrzcie, co sobie wczoraj kupiłam. Zestaw do robienia bubble tea i to jest w ogóle mleczna herbata o smaku brązowego cukru. Ja jeszcze nigdy w życiu nie piłam mlecznego bubble tea, jedynie takie na herbacie z dodatkiem jakichś syropów bez mleka i to było w ogóle w TK Maxie i było naprawdę dużo różnych smaków. Ja sobie wzięłam właśnie ten o smaku brązowego cukru i tutaj jest, żeby dodać do tego 150 ml gorącej wody, ale ja sobie dodałam do tej gorącej wody trochę mleka. Wiem, że tutaj będzie mleko w proszku, dlatego powinno się dodać wodę, ale i tak wydaje mi się, że będzie mi bardziej smakowało, jak sobie doleję troszkę mleka. I jeszcze na końcu trzeba podgrzać w mikrofalówce. Ja nie mam mikrofalówki, także spróbuję to po prostu podgrzać w rondelku. Mam nadzieję, że wyjdzie. Zobaczymy. Ten zestaw naprawdę bardzo mnie zaciekawił i musiałam go sobie kupić. A w środku były takie 3 saszetki z proszkiem, który trzeba wymieszać z wodą i kuleczki z tapioki, które nie wyglądały zbyt smacznie. No, ale na początku wymieszałam zawartość tej saszetki z mlekiem i wodą. A później dorzuciłam do tego te kuleczki z tapioki i wszystko przelałam sobie do rondelka i podgrzałam. Bubble tea gotowe, także teraz pora na taste test i pachnie naprawdę przepięknie. Coś mi to przypomina. Kiedyś coś chyba podobnego piłam, tak mi się wydaje, ale nie wiem, nie mam pojęcia co to. Ale spróbujmy. Smakuje trochę jak taka mocno posłodzona kawa. Nigdy też nie piłam takich prawdziwych kuleczek z tapioki, jedynie takie w powłoce. Są naprawdę bardzo dobre. Znaczy w sumie nie mają jakiegoś smaku, ale chodzi mi tutaj bardziej o konsystencję. Na obiad zrobiłam sobie makaron z tofu, szpinakiem i sosem orzechowo-pomidorowym. A obok dam sobie jeszcze ugotowane brokuły. Taki szybki obiad, a wyszedł naprawdę przepyszny. Na kolację znowu smoothie bowl, ale tym razem bananowo-czekoladowy. I oczywiście na koniec dodałam trochę waniliowej kazeiny micelarnej. Jeśli chodzi o dodatki, to znowu dałam moje ulubione płatki i krem z orzechów laskowych. Dzisiaj na kolację zrobiłam sobie przepyszne, puszyste smoothie bowl bananowo-czekoladowe i jest to po prostu chyba moje ulubione smoothie bowl. Także to był mój cały tydzień jedzenia. Mam nadzieję, że chociaż trochę Was zainspirowałam. Jeśli filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmiku.